Cześć wszystkim, ja jestem Monika, a to kanał Fantastic Art. Witam Was serdecznie na tym kanale, w moim pierwszym filmiku. Dzisiaj postaram się Wam pokazać, jak stworzyć takie piękne bransoletki z muliny, które można wykonać w każdej dowolnej kolorystyce, aby Wam pasowała do outfitu. Także cześć, witam Was w tej perspektywie i tak jak już dzisiaj mówiłam, zajmiemy się takim przepięknym wzorem, który ma numer 6368 na Bracelet Book. Moją pierwszą bransoletką wykonaną z tego wzoru była taka przepiękna różowa. To jest prawie to samo, co tutaj na wzorze, ale tutaj mamy jasny różowy. I oprócz tego mam jeszcze taką czarną. I jak robię te bransoletki, to staram się, żeby każda z nich miała 11 kwiatków. Jeśli sobie policzymy, to faktycznie one obie mają 11, tylko że jeden jest dłuższy, druga jest krótsza. Nie wiem, z czego to wynika, pewnie z różnego mojego zaciskania, ale dzisiaj chciałabym z Wami przygotować względem tego wzoru słoneczniki. Więc naszą bazą z tyłu, zamiast tutaj tego białego, tu co jest czarne, a tu co jest to jasne, będzie brązowy. Zamiast różowych płatków albo czerwonych płatków będą żółte płatki, tak samo ramka będzie żółta. No i liście zostają zielone, tak jak bywa w kwiatkach. Ile potrzebujemy sznurków z każdego koloru? Potrzebujemy zielonego, jeden sznurek w długości około 150-160 cm. Żółtej potrzebujemy 2 na kwiatka i na rameczki. I brązowe jako tło potrzebujemy 3. I kiedy mamy już wszystkie wycięte sznurki, to szukamy wszystkich początków. Tutaj ja je mam wszystkie w jednym miejscu. No i z drugiej strony po prostu jak przeciągniemy je, powinny się nam znaleźć końcówki też z drugiej strony. I sobie łączymy. I w ten sposób, przeciągając obie strony, znajdujemy środek tych wszystkich sznurków. I to jest mój środek w tym miejscu. No i mniej więcej pamiętam, że w tym miejscu mam środek. Biorę taśmę i przytwierdzam tą taśmą moją mulinę do stołu, podłoża, czy cokolwiek wy tam macie. Kiedy już mamy przytwierdzone, to tą częścią, która jest na górze, się nie przejmujemy i zajmujemy się tą częścią na dole. Ja Was troszeczkę przybliżę. Tutaj mam moją taśmę, możecie jej nie widzieć raczej, ale po prostu przyłożę tutaj ten wzór, żebyście widzieli, gdzie mi się to zaczyna. No i tak. I teraz musimy zacząć robić pętelkę. Może wezmę jasne, żeby było widać lepiej. Pętelka. Z tym fokusem chyba jest. Pętelka będzie się składała z 8 supełków z jednej strony i z 8 supełków z drugiej strony. Tak więc potrzebujemy teraz wziąć nasz kolor bazowy, w tym przypadku brązowy. Ja polecam wziąć taki najbardziej skrajny. Mi się tak ułożyło, że akurat mam tutaj taki najbardziej skrajny. No i ogólnie cała zabawa z bransoletkami polega na robieniu supełków. Supełki robimy w lewo i w prawo, albo w przód i w tył, w zależności od nomenklatury. Po angielsku mówi się backward and forward, ale po polsku różnie, będę mówić różnie, więc bierzemy sobie najbardziej skrajny sznurek brązowy i jeśli on jest po prawej stronie, tak jak ja mam, to pierwszą, ja to nazywam czwóreczką, bo to wygląda jak numer 4, odwrócony lub nie, idzie w drugą stronę, żeby ten brzuszek od czwóreczki był po tej stronie co ten sznurek, czyli po prawej. I podnosimy całą resztę naszych sznurków i przekładamy tą końcówkę tutaj dołem i przeciągamy i
i przyciągamy do góry aż do naszej taśmy. I tu mamy pół supełka, to jest bardzo ważne, pół supełka. No i drugą połówką supełka jest to samo, tylko w drugą stronę. Czyli jak mieliśmy brzuszek czwóreczki po tej stronie przedtem, to teraz mamy go po tej. I robimy to samo. Podnosimy te sznureczki, które nam leżą i przeciągamy przez brzuszek w ten sposób naszą nitkę, którą robimy. Zaciągamy i to jest nasz pierwszy supełek. On wygląda tak, on jest taki malutki i potrzebujemy jeszcze zrobić takich 7. Zrobię czwóreczkę po tej stronie. Przekładam, hop do góry. Robię teraz czwóreczkę po drugiej stronie. Przekładam pod naszymi sznurkami, kolorowymi, które zostają i hop do góry i już mam 2 supełki. Więc tak to wygląda z tymi 8. No i w tym momencie, jeśli mamy te 8 po tej stronie, no to trzeba zamienić strony. Tak więc ja sobie to przekleję. Po prostu trzeba odkleić tą taśmę, którą przyklejaliśmy przed chwilą i zmienić strony, żeby ta część była na górze, a tą, którą mieliśmy na górze, była na dole. I wtedy taśmę przyklejamy w tym miejscu, żeby zasłonić nasze tutaj supełki, żeby zrobić kolejne. I już mam przygotowane. Jak widzicie, teraz nasze supełki są jakby widoczne po tej stronie. No i więc jak przedtem zaczynaliśmy od prawej strony, teraz musimy zacząć od lewej. Więc musicie sobie znaleźć ten, on wam będzie odstawał. Ten kawałek, którym robiliśmy po tamtej stronie supełki. No i jak w tamtym zaczynaliśmy brzuszkiem po prawej, teraz musimy zacząć brzuszkiem po lewej. Również was oddalę, żebyście zobaczyli. Robimy dosłownie to samo, tylko odwrotnie. Czyli najpierw zaczynamy od lewej. Jeszcze raz podnosimy nasze kolorowe sznureczki i tą końcówkę przekładamy tutaj przez brzuszek i przeciągamy. No i teraz po prawej stronie brzuszek, podnosimy, końcóweczkę przekładamy i zaciągamy do góry. No i mamy pierwszy, łącznie mamy mieć ich 16, bo 8 plus 8 to 16, więc lecimy tak i zaraz będziemy robić dalszą część. Tak, i teraz musimy po prostu sobie to jakoś przytwierdzić. Okidoki, mam już to przytwierdzone. I teraz biorę sobie z jednej strony po prostu ten sznurek, którym zakładaliśmy tą pętelkę i robię taką ogromną czwóreczkę przez te wszystkie sznurki, które mam. Przeciągam i zawijam do góry. Ten klips mi może w tym momencie troszeczkę utrudniać, ale lepsze to niż nic. Sobie mocno trzymam. I teraz w drugą stronę to samo. Hop. I już wszystko jest w porządku. I teraz, nie zgadniecie co, przechodzimy do tworzenia naszej bransoletki. Będziemy robić ten początek tutaj trójkątny taki. Te kawałki. Musimy zacząć od tego momentu, żeby mieć taki trójkąt, pod którym będziemy mieć kwiatki. Ale jeśli będziecie mieć właśnie czy ten screen tutaj z filmiku, tego wzoru, czy ze strony Bracelet Book, no to musimy patrzeć, jak tutaj mamy kółeczka z supełkami, to musimy patrzeć pomiędzy co mamy. Więc podzielimy sobie najpierw na 2 części wszystkie sznurki, które mamy, tak, żeby po każdej stronie były 2, w moim przypadku żółte, 1 zielony i 3 brązowe, czyli dosłownie każdy kolor na pół. Najlepiej się tak starać, żeby tak jak one są ułożone, że po prostu jedna jest bardziej po jednej stronie, druga jest po drugiej stronie, żeby to raczej tak przeważało, żeby tego już nie męczyć, że tak powiem, na jakieś, wiecie, z tej strony przyciągać na tamtą, po prostu to się będzie brzydko układać. Więc jak już mamy podzielone, to zostawiam tą prawą stronę w spokoju i zaczynamy od lewej. Więc tak jak widzicie tutaj, pierwszym kolorem pod pętelką
pod pętelką jest ten różowy, z którego mamy kwiatka. Więc w moim przypadku to będzie żółty. I tak samo jest na tym wzorze. Tutaj, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu mamy ten różowy z kwiatka, więc bierzemy sobie żółty. I z racji tego, że te nitki muszą nam się schodzić później do środka z tego trójkąta, to najpierw, jak robimy lewą stronę, robimy w lewą stronę supełek, czyli brzuszek po prawej stronie i przekładamy wszystkie pod wszystkimi nitkami i zaciągamy do góry, do samiuśkiej góry, w drugą stronę tak samo. Hop. No i ten żółty zostawiamy już w spokoju i na nim już nic nie robimy, on ma sobie tutaj leżeć. I kolejnym jest w tym miejscu, w tym biały, czyli mój brązowy, więc znowu szukam tego brązowego jakiegoś tam najbardziej przy środku i robię dosłownie to samo, czyli najpierw w lewą stronę i później w prawą stronę. No i ten brązowy zostawiamy. No i kolejnym jest zielony, bo tutaj mamy zielony i robimy dosłownie to samo. No i kolejnym jest brązowy w tym miejscu i kolejnym też będzie brązowy, bo ma nam zostać kolejny żółty. I to jest nasza pierwsza połowa. I to sobie z powrotem możemy gdzieś tam na boczek odrzucić, na boczek, co by nam nie przeszkadzało. No i sobie tą stronę odrzucamy, którą mieliśmy zrobioną i robimy analogicznie to samo, tylko najpierw pierwszym będzie na zewnątrz, czyli w prawo supełek, a później na lewo. Więc najpierw bierzemy żółty i robimy w prawo. W lewo. I zostawiamy. No i tak samo jak ten, w tej samej kolejności jak po drugiej stronie, robimy całą resztę. Ok, i tutaj mam już skończony ten początek, więc przechodzimy do robienia pierwszego kwiatka, więc zajmujemy się tym miejscem. Ja właśnie robię tak, jak nam się układa ten początek, czyli w taką jodełkę trochę. Robię tak, wiem, że niektórzy robią na skos, te paski. Mi jest najwygodniej właśnie na taką jodełkę, tak jak mi wyznacza początek. Więc zajmujemy się tutaj 3 żółtymi, więc bierzemy ten żółty, który mamy na środku po lewej stronie i ten żółty, który mamy po prawej stronie. I tym żółtym z lewej strony robimy. Jeszcze was oddalę, bo ja widzę, że coraz niżej schodzę tymi supełkami. Robimy na tym żółtym po prawej stronie 2 razy w prawo tym razem. Więc raz w prawo i drugi raz w prawo. I ten nam przechodzi dalej, a tym, którym robiliśmy, trzymamy go dalej w ręce i bierzemy kolejny brązowy. No i to samo, czyli 2 razy w prawo. Hop. I hop. No i później jak mamy zielony, na zielonym robimy raz w prawo, czyli raz tak, a raz w lewo. Bo to nam musi wrócić do środka, żeby później zamknąć kwiatka. No i później na tym zielonym, kolejnym brązowym, w sensie kolejnym, którym mamy, jest brązowy, robimy raz w lewo i raz w prawo, żeby znowu nam wróciło tak, jak była ta kolejność. No i później to samo robimy brązowym na brązowym, czyli tym, którym mamy
bardziej zewnętrznie, robimy raz w lewo, a raz w prawo na tym poprzednim. W sumie, jeśli chodzi o te brązowe, to nie ma większego znaczenia, gdzie co będzie, bo no wiadomo, brąz to brąz. No i później żółtym, żeby zrobić tą rameczkę, no to robimy na tym brązowym, najbardziej zewnętrznym, raz w lewo, raz w prawo. I tak to ma wyglądać mniej więcej. I teraz przechodzimy do drugiej strony. No i tak wygląda nasz pierwszy rządek. I te dwa brązowe ze sobą łączymy. Więc mamy już ten środek tutaj kwiatka. No i wokół niego trzeba zrobić kwiatka. Ja ogólnie kwiatka od razu zamykam, żeby mi się to nigdzie nie pogubiło, żeby nie daj Boże nic się nie zrobiło, więc 2 razy w prawo po tej stronie i 2 razy w lewo po tej. No i ten dolny też sobie od razu zamknę. I tutaj już mamy gotowego kwiatka. Już widzicie ten rąbik tutaj żółty. No i wracając do tego, co tam mieliśmy zrobić, czyli tutaj zielonego listka, czyli raz w lewo, raz w prawo na brązowym pod kwiatkiem. Raz w lewo. O. I tak to wygląda. I teraz 2 razy w prawo brązowym na zielonym. A te dwa ostatnie, czyli brązowy i żółty, zawsze są takie same, czyli raz w prawo, raz w lewo, albo po drugiej stronie raz w lewo, raz w prawo. I tak, i po tej stronie już mamy wszystko skończone. I teraz idę na drugą stronę. Więc już mamy tu tą część zrobioną, bo jak widzicie mam już całego kwiatka zrobionego, więc teraz mi zostaje tutaj ten kawałek i teraz już mam zrobiony ten środeczek kwiatka, więc po prostu idę dalej, co tam trzeba zrobić, czyli na brązowym, na żółtym robię 2 razy do środka. No i później na kolejnym brązowym, na tym żółtym, raz do środka, raz na zewnątrz. No i jeśli nam się skończy wzór tutaj na dole, czyli jesteśmy tutaj, to trzeba sobie znaleźć analogicznie, przejechać paluszkiem do góry i to by było gdzieś tutaj. Więc trzeba patrzeć dalej, że teraz mamy 2 razy na zewnątrz. I znowu 2 ostatnie fragmenty, raz do środka, raz na zewnątrz. O, i tutaj mamy już dokończone. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Ok. I tutaj zostaje nam ostatni fragment i łączymy te 2 brązowe ze sobą. I teraz przechodzimy, to był ten moment, łączenie środka. No i teraz przechodzimy do góry i zostaje nam tam, więc na żółtym 2 razy na zewnątrz robimy brązowym.
Na tym brązowym raz do środka, raz na zewnątrz robimy supełki zielonym. Na tym zielonym raz do środka, raz na zewnątrz robimy brązowym. No i tak jak do tej pory. Raz do środka, raz na zewnątrz brązowym i później znowu raz do środka, raz na zewnątrz żółtym. Tu jak mi się tak ucieka ta nitka, to po prostu wystarczy pociągnąć na tą, która się powinna schować. O, i już problem zażegnany. Do środka, na zewnątrz. Świetnie. No i tutaj znowu to samo. Tu mamy wszystkie kroki, które powinniśmy mieć, więc wystarczy, że powtórzycie raz jeszcze to samo od góry i będziecie cały czas powtarzać, to będziemy mieć kwiatuszka. Jak mi się uda nagrać timelapsa, to możecie mi w tym towarzyszyć. Dobrze, więc jak już mamy tyle długość, którą potrzebujemy, u mnie to jest 11 kwiatków. Zatrzymujemy się w tym miejscu, żeby nie robić tutaj tych dolnych listków, tylko tutaj na tej dolnej części kwiatka. Jeśli zaczynaliśmy robić tak, bransoletka, to po prostu wystarczy w pewnym momencie przejść tak, żeby jakbyśmy tutaj, no to żeby schodzić do środka i robić te środkowe części i wtedy no to nam zejdzie właśnie w ten sposób, żeby mieć trójkąt. Teraz robimy tą część, czyli będziemy robić to samo co na górze, więc bierzemy teraz brązowy i robimy na zewnątrz supełek na żółtym i do wewnątrz. I teraz na tych dwóch robimy kolejnym brązowym supełek raz na zewnątrz, raz do wewnątrz. No i tak po kolei, później zielonym, brązowym i żółtym. I u mnie już jest połowa zrobiona. No i po drugiej stronie to samo analogicznie, najpierw do zewnątrz, później do wewnątrz.
końcu ja dodatkowo sobie zawsze supłam te 2 żółte, które mamy na środku, którymi ostatnimi zaplątaliśmy, żeby to nam się na pewno połączyło na ten trójkąt. No i jednym z nich, bo już jak widzicie mamy ten trójkąt, jednym z nich po prostu robię supełek na około wszystkich, po prostu 2 razy w tą samą stronę albo raz w tą, to nie ma większego znaczenia. No i to już jest cała nasza bransoletka w tym miejscu, więc będziemy robić twisty. Twisty są takie. O. One są urocze. I tak. I sobie dzielimy na pół. Dzielimy je sobie tak, żeby był po każdej stronie 1 zielony, 2 żółte i 3 brązowe. No i żeby zrobić tego twista, potrzebujemy podzielić te sznurki. Ja zazwyczaj robię tak, że biorę te 3 kolory do jednego, czyli w jednym będę miała 2 brązowe i 1 żółty, a w drugim będę miała 3 różne kolory, ale możecie sobie to oczywiście podzielić jak chcecie. No i skręcamy, tak po prostu skręcamy. I ja je skręcam na przykład w prawą stronę, bo to jest bardzo ważne, żebyście obie części skręcili w tą samą stronę. Ja skręcam w prawą stronę. No i to też skręcam w prawą stronę, ten drugi. No i jak mamy je skręcone, to owijamy je w lewą stronę. Właśnie przeciwnie do tego, co robiliśmy wcześniej. Czyli jak pojedynczo skręcamy w prawą, to oba skręcamy w lewą. I tak po prostu czasami raz na jakiś czas trzeba dokręcić te pojedyncze zawijaski. I jak mam odpowiednią długość, jakiś tam 10 cm czy coś takiego, wiadomo, możecie zrobić je dłuższe, możecie je zrobić krótsze. Po prostu robię na nich supełek, czyli po prostu biorę wszystkie i robię supełek. O. I tutaj mamy już jeden, sobie będzie grzecznie już czekał i teraz zrobię to samo z drugą stroną. No i tutaj końcóweczkę po prostu trzeba sobie przyciąć, więc tak. I to jest nasza cała bransoletka. Otóż tak się prezentuje. Cudowna. Mam nadzieję, że już wiecie, jak wykonać taką bransoletkę i będziecie tworzyć swoje własne kolekcje, ze względu na to, że w każdej dowolnej kolorystyce ten wzór będzie wyglądać cudownie. Jeśli potrzebujecie więcej inspiracji kolorystycznych albo innych wzorów, zapraszam Was na stronę Bracelet Book. Ten konkretny wzór Wam podlinkuję w opisie razem z moim kontem, gdzie możecie mnie zapraszać do znajomych i pooglądać moje prace, które też możecie znaleźć na Instagramie, na którego też Was serdecznie zapraszam. I mam nadzieję, że ruszymy z TikTokiem, więc serdecznie Was zapraszam na inne moje media społecznościowe.
I mam nadzieję, że mimo, że to mój pierwszy filmik, coś z niego wynieśliście. Oczywiście zachęcam Was do zostawiania uwag w komentarzach. Jednakże mam nadzieję, że dobrze spędziliście ze mną ten czas. Dziękuję Wam bardzo za to i do zobaczenia.